Abigail and I moved to Poland way back in 2012. At the time, we had no clue as to how to go about learning the Polish language. Well, thankfully, we met Marlena, who taught us the Polish language through fun and laughter. This is that story. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszymy. Przyjechaliśmy wczoraj do Gdańska i poświęciło nam się właśnie umówić się na spotkanie z Tobą. Wiem, że jesteś bardzo zajęta, jesteś businesswoman, ale cieszę się, że udało nam się. Tak, udało nam się. I to jest całkowicie spontaniczne spotkanie. Tak, to jest spontaniczne spotkanie z naszą pierwszą nauczycielką języka polskiego. Moja tylko. Juhu! Tak. A Marlena, czy pamiętasz, w którym roku my się poznaliśmy? Pamiętam. To było dawno. Dawno, tak? Nie, ale powiedzieć. ja pamiętam. To był rok 2012? Tak. Dobrze 2012, pamiętasz. tak. O kurczę, jestem trochę Ja myślę, zaskoczony. że to był połowa 2012 roku, No. więc to jest 12 lat. 12 lat. Ty pracowałaś wtedy we Wrzeszczu, tak? W Tak. takiej szkole językowej. A co pamiętasz z tego okresu? I byliście, i do tej pory jesteście, jakby nie Aha. patrząc, naprawdę najbardziej chyba uśmiechniętymi studentami, których kiedykolwiek miałam. I to jest właśnie to, że można się uczyć języka polskiego, ogólnie języka przez zabawę. I Wy jesteście tego dosłownym przykładem. Może za dobrze się bawiliśmy na tych lekcjach. Nie. Czy byliśmy właśnie problematycznymi uczniami? Myślę, że tak. Myślę, że nie. Ja tego tak nie odbieram. Byliście bardzo, bardzo pozytywnymi, bardzo energicznymi, bardzo spontanicznymi studentami, którzy po prostu mówili, nawet jeśli to nie było konkretnie gramatycznie po polsku, to mówiłaś po polsku. Ty też No. mówiłaś po polsku. No. Tak? Nie jestem Gramatyka taki przyszła pewien, z czasem. Nie wiem, czy naprawdę coś powiedzieliśmy, coś mówiliśmy po polsku, naprawdę. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, jak podchodzić do nauki jakikolwiek języka. Przepraszam. Jakiegokolwiek języka. Jakiegokolwiek Tak, języka, tak, tak? tak. Ale Język polski jest skomplikowany, prawda? Więc Zgadzam się. to jest bardzo trudny orzech do zgryzienia. Jakby to jest bardzo trudny orzech do zgryzienia. Tak, No, musimy zapamiętać wszystkie te... To jest next level. To jest next level. Ja Czego pamiętam z tego czasu, że byliśmy zachwyceni Tobą Tak. i Twoją osobowością. Jesteś osobą bardzo pozytywną i zaprosiłeś nas do siebie, żeby robić pirogi, a w domu to było coś, świetnie wspomnienie. Pamiętam, mam też zdjęcia, musiałabym je wygrzebać, ale pamiętam to bardzo My też dobrze. mamy I to zdjęcia. były bardzo smaczne pierogi i szczerze Wam Bardzo powiem, że to przepyszne. były ostatnie pierogi, które robiłam. Naprawdę? To taki... Więc następny raz zapraszam do siebie na pierogi. Naprawdę. Wow, ale Okej, naprawdę. To zaszczyt, że byliśmy u Marlena ostatni raz, kiedy robiła pirogi. Ale miłeś, Jak to? robiłeś. Więc poznaliśmy się dawno temu, tak 20-40 lat temu, nie pamiętam ile Nie czasu tak już długo minęło, jeszcze. 12 lat temu. Ale teraz już założyłaś własną szkołę językową. Tak. A jak się nazywa ta szkoła? Tak, tak. Założyłam swoją szkołę językową, ona nazywa się Into Language. Założyłam ją całkowicie spontanicznie, tak jak to nasze spotkanie, bo założyłam ją 1 stycznia 2017 roku. Okej. To było po prostu takie wyzwolenie chyba sylwestrowe. Stwierdziłam, że to jest już teraz, let's do it. Super. Wow, Więc zrobiłam. świetna historia. Więc za każdym razem, kiedy jest Nowy Rok, jest Sylwester, obchodzę też urodziny swojego dziecka pierwszego mojej szkoły językowej. O, wspaniale. Fajnie. Już jest Super. trochę stara, Nie wiem, ale... jeśli ja wiedziałam o tej historii. Nie, no, nie, to bo to jest, i to jest właśnie ciekawa historia, bo chciałam szkołę założyć jakiś czas temu, ale za każdym razem się obawiałam, czy to jest dobry moment, czy w ogóle mam dobry pomysł, żeby te zajęcia prowadzić. I mój partner Tom stwierdził, let's do it. Let's do it. Otworzył Świetnie. laptopa i po prostu, dobrze, masz szkołę. Marlena, czy przychodzą do Ciebie jakiś klienci czy klientki
z tego pierwszego okresu, kiedy pracowałaś we Wrzeszczu, na przykład z naszej klasy? Czy... Mam was, w sensie miałam was i mam cały czas Abi, bo ona do Cały mnie wraca czas? jak O, bumerang. Tak, wraca jak bumerang. Tak, na zawsze. Na zawsze. Będziemy razem. Mm, Musimy tak, być. Tak, więc mam cały czas Abi i mam takich, nie chcę powiedzieć starych klientów, ale takich, którzy byli ze mną już od początku, zarówno zanim założyłam szkołę językową i później jak już mam tą szkołę, więc mam kilka takich osób, które są takie stałe, takie bardzo przyjacielsko nastawione po prostu i do języka, i do mnie, bo się dobrze znamy, więc to są takie przyjacielskie relacje, Fajnie. ale to jest mega fajnie, bo Super. no właśnie, bo z reguły w tej mojej szkole, w tych moich zajęciach stawiam po prostu na komunikację taką naturalną, ale też nawiązywanie takich fajnych, dobrych relacji pomiędzy studentem a uczniem, żeby to wszystko, te konwersacje, które są, były w miarę naturalne. No. Ale z Twojej strony to jest ogromne poświęcenie się, tak, że bo pamiętam, że wychodziliśmy czasami na miasto, byliśmy u Ciebie w domu, więc to, Tak. i to jest nie tylko praca, ale to jest polska gościnność. Tak, to jest... no ja właśnie ostatnio o tym pomyślałam. Ja myślę już o tym bardzo długo i stwierdziłam już jakiś czas temu, że ja ogólnie nie mam pracy. I to jest autentyk, naprawdę. Ja nie mam pracy, ja po prostu mam swoje hobby. Dla mnie To super, i dla mnie po prostu taka nauka języków, spotykanie się z innymi osobami, z Wami, z kimś, kto ma inną kulturę, jest z innego kraju, gdzie ja go mogę nauczyć takiej polskości, polskiej kultury typowej, żeby jak tu przyjedzie, poczuł się trochę nie jak w domu, ale czuł się taką częścią społeczeństwa, jako takiej tkanki. To jest dla mnie nie praca, tylko taki fan, zabawa po prostu, nie? I, ogólnie jestem bez pracy. Bez pracy. Ale właśnie na tym polega właśnie wyjątkowość Twojej szkoły i Twoich lekcji. To jest coś więcej niż tylko nauka języka. Naprawdę, Tak. 100%. Skąd pochodzą właśnie inni Twoi uczniowie? Bo Abi ze Stanów, ale jeszcze do tego... Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone. Stany. Ale przeważnie moi studenci są z zachodu, czyli właśnie Stany, Kanada, Brazylia, Kolumbia, mam też Argentynę, była osoba z Kostaryki, więc to są takie, tak jak sobie myślę, że te kraje czasami dla Polaków mogą być bardzo egzotyczne, tak myślę dla tych studentów, my jako Polacy jesteśmy egzotyczni, więc nasz język jest po prostu rzeczy, że egzotyczny. Tak, więc to są Niemcy, Irlandia, Kanada, właśnie Australia, praktycznie takie większe kraje na świecie. Okej. No bardzo Wpadają ciekawe. do mnie. A jak wyglądają Wasze lekcje? Spontanicznie. Spontanicznie. To jest naprawdę bardzo ciekawa praca, bardzo dobra, bo ja z Abi stawiam, ja powiem trochę od siebie, a potem ona powie i zobaczymy, czy wyjdzie to samo, okej? Okej. Więc ja myślę, że to jest na tyle spontaniczne, że te rozmowy między nami są oczywiście bazowane na jakimś programie, który Abi chce osiągnąć. Powiedzmy, że tak. Tak, ale one są bardzo właśnie sfokusowane polskie słowo, na konwersacjach. Wplecana tam jest gramatyka. Tak. Tak, ale jest... La la, Hauli! Piesek warcze, tak? Piesek warcze teraz. Ale to nie na mnie. Nie, on jest trochę zmęczony, biedny. Ale nasza lekcja jest naprawdę prawie najfajniejszy czas w moim normalnym tygodniu, bo mam stresującą pracę trochę, jest intensywna i zawsze wiem, nasza godzina razem będzie śmieszna, ale też potem czuję jak ja mówiłem po polsku na całe godziny. Słyszałem, rozumiałem i ja powiedziałam coś. Tak. I jest super. I zawsze jest zabawa, mamy konwersację, ale zawsze jest jakieś gry, gramatyka trochę i potem czuję jak robiłam. I więc zawsze jest naprawdę super dla mnie. Zawsze tak wychodzisz z tego Twojego pokoju, a
z uśmiechem na twarzy. No naprawdę, bo mamy dobre, duże historie. No i więc jest Tak, naprawdę ale to właśnie jest super. chyba właśnie taka dobra baza, jak ktoś się dobrze zna. Ostatnio czytałam o tym, że jeśli są jakieś przyjaźnie albo relacje między ludźmi, które trwają dłużej niż 7 lat i one się utrzymują Aha. i ten ktoś nie musi ze sobą rozmawiać non-stop, ale potem wraca i jednak jest ta relacja, jest jakiś fluid, który się ciągnie, jest energia, to takie przyjaźnie mają rację bytu. Rację bytu, tak. Nauka języka przez Zabawę. plotki. O tak! Żartuj. Marlena, przepraszam, trochę piwa wypiłem już, więc właśnie wymyśliłem takie dziwne pytanie. Gdyby można nauczyć się języka polskiego, czy uczyć się języka polskiego za pomocą magii, jakie zaklęcie rzuciłabyś, żeby pomagać właśnie swoim uczniom? Skomplikowane, ale powiem, to by było oczywiście, myślę, jak tak myślę, to Wyglądasz trochę jak jakbym czarownica. myślała. Nie. Czarownica, tak? Czy Tak, czarodziejka? jak czarodziejka, bo czarownica to jest the witch. Aha, nie, i czarodziejka to jest jest sorceress. tak. Okej, czarodziejka, O. przepraszam. To jest bardzo przydatne. Czarodziejka, Ale przepraszam. zbliża się Halloween, więc tak. No tak, Właśnie. jest prawie. Okej, jesteś czarodziejką Tak. i jakie zaklęcie? Ja mam kilka Rzucaj. swoich, to są oczywiście te takie łamacze językowe, ale powiedziałabym oczywiście sezamie, nie, stoliczku nakryj się, albo sezamie, jak to było? Sezamie otwórz się, na zasadzie, żeby głowa studenta się otworzyła, a ja po O. prostu tam wleję oliwy, doleję oliwy do ognia, ale to nie o to chodzi. Powiedziałabym sezamie otwórz się, Sezamie otwórz się. a potem... Open sesame. Tak, a A. potem jak już się otworzy ten sezam, to bym powiedziała wszczep, szynie, chrząszcz, brzmi w trzcinie, co by było szyczyży. Jak cześć. Aha, okej. Cześć. No, pamiętam. Właśnie często dostaję takie komentarze dotyczące tych dźwięków u mnie, u mojej wymowy. Otworzy twoją głowę, Tak. naleje oliwy, do oleju doleje, tak, i Aha. powiem szczep, szynie, Okej. chrząszcz, brzmi w trzcinie, wszystkie głoski szczelno-językowe, Ale dziąsłowe O, wejdą. świetnie. I czy możesz dolać trochę piwa do tego? Oczywiście, tylko olej? Oczywiście, może pomoc. to Nalewka, zróbmy może tak- na ile? Tak, naleweczka albo piwo, to Tak. w zależności kto co woli. No, No świetnie. tak. Super odpowiedź wymyśliłaś. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A czy macie z ciekawości kolejne dziwne pytanie, ale czy macie jakieś konkretne ulubione słowo w języku polskim? Abi? Ty masz. Szczerze mówiąc, że tak mam. Jest. Już Tak? używałem. Ale moje nowe, bo jest nowe dla mnie, szczerze mówiąc, i kiedy ja powiedzieć to, ja czuję jak wow, ja mówię po polsku. Szczerze Tak. mówiąc, A to pojawiło Szczerze się, mówiąc, to pojawiło nie się chcę. może tydzień, 2 tygodnie to jest temu. nowe dla mnie. Po prostu Szczerze pewnego mówiąc. dnia usłyszałam, jak Abi to w kuchni chyba coś gotowała i ja usłyszałam, szczerze mówiąc, i to z ust Abi naprawdę mega się zdziwiłam, bo po raz pierwszy. Jestem bardzo szczerze osobą. Szczera. 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 O, tak. Kobieta A. Szczera. Jestem Szczera. bardzo szczera. Staram się być. Więc tak. Super. Więc często ja, szczerze mówiąc. Okej, tak. Świetna odpowiedź. Dziękuję. A jakie jest Twoje ulubione słowo? Wiesz co, to tylko teraz odważę się, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo niektórzy właśnie lata temu mnie pytali, ale wstyd mi było szczerze odpowiedzieć na to pytanie, bo to trochę dziwne. Ale skoro teraz nabliża się moje ulubione amerykańskie święto Halloween, powiem wam, zdradzę, że moje ulubione słowo to jest bardzo dziwne. A to jest słowo upiór. Upiór. Nie wiem dlaczego. Bo wiesz, jak powiesz je niedobrze, to wyjdzie Ci ubiór. Ubiór. Bo ubiór to jest ubranie, A, nie? okej. A upiór tak. przez P to będzie Upiór, Upiór, nie upiór. ubiór. upiór. Bardzo Aha, dobrze. Bardzo blisko. Upiór w ładnym ubiorze? Jak? Bardzo dobrze. Tak? To są lekcje z Marleną, to śmiech, zabawa, wesołość, piwo czasami. Ulubione słowo Marleny ma? Moje ulubione słowo, ja myślę tak pod kątem tego, co ja zawsze mówię do studentów i oni, myślę, nie rozumieją czasami, że to może być słowo, które oni znają. Bo to jest na przykład słowo, poczekajcie,
Sfrustrowane. Sfrustrowane. Czy Wam się kojarzy to od razu z czymś? Seksualnie sfrustrowane, tak? O, przepraszam. Nie. No właśnie, o tym mówię, nie? Ja Że idzie w drugą temat. stronę. Czy to pojęcie Tak. istnieje w języku polskim? Istnieje O, bardzo często. Ja myślę, że w przepraszam. każdym języku. Okej, sfrustrowane, ale... Frustrowany. Jak mówię to słowo, studenci czasami nie wiedzą, że ono jest internacjonalne, internacjonalizmem i może znaczyć troszeczkę podobnie brzmieć w ich języku. Frustrated. Aha. Nie? Ale na przykład Sfrustrowane. rozmawialiśmy wcześniej o tej tabeli gramatyki. Nie wiedziałam, jak w ogóle podchodzić do nauki gramatyki. Frustrowany. Czy można powiedzieć, że byłem sfrustrowany? Czy Gramatycznie frustrowany? sfrustrowany. Tak. Gramatycznie. Okej. To Aha. było gramatyczne sfrustrowanie. Ono się Okej. zdarza często u studentów, którzy są Często. na poziomie Naprawdę. początkującym. Sfrustrowanie gramatyczne. Ja się Naprawdę. całkowicie nie dziwię, bo myślę, że język polski jest naprawdę jednym z trudniejszych języków. Deklinacja, koniugacja, wszystkie czasy. Jest Tak. tego dużo. Nie? No. Więc właśnie twoi uczniowie często korzystają z tego słowa, także jestem sfrustrowany. Tak, Czy... oni mówią frustrację na zasadzie właśnie, że gramatyka czasami ich przygniata, ale potem wracają i ja ich to sfrustrowanie rozprostowuję. No świetnie, właśnie za pomocą magią. Tak, moja magia. Tak, czarodziejką. Okej, więc już pokazywaliśmy śmiech na twoich lekcjach, tak? A będzie teraz, groza. teraz będzie groza czy Będzie gra? groza. Gra grozę. Gra grozę, dobrze. Więc co nam przygotowałaś? Tak, Bo ja zawsze... przygotowałam dla Was taki zestaw kart. Nie wiem, czy znacie grę Dixit. Ja ją uwielbiam stosować na swoich zajęciach języka polskiego, nawet online. Tu są różne obrazki i teraz wymyśliłam tak jakby na zasadę naszego spotkania. Przerobiłam tę grę na troszeczkę inną i teraz uwaga, zagramy sobie w coś takiego, gdzie będziemy praktykować czas przyszły. Ponieważ zbliża się nowy rok i każdy z nas może się pobawić w taką ala wróżkę, nie wiedźmę, wróżkę i poprzepowiadać przyszłość, tak? Więc chciałabym, żeby każdy z nas wybrał 4 karty i każdy z nas będzie wróżką. Ja będę wróżką na przykład Abi, Abi będzie wróżką Twoją, Ty będziesz wróżką moją. Okej. Ja wybieram dla Abi 4 karty, Abi wybiera dla Ciebie, a Ty wybierasz dla mnie. I naszym zadaniem jest z tych kart przepowiedzieć przyszłość. Dla osoby, o którą chodzi, czyli Abi przypowiada Tobie, Ty Aha. przypowiadasz mi, a ja przypowiadam Tobie. Okej. Tak? Świetna gra. Dobrze. Na przykład jakiś skarb ukryty w liściu paproci i okaże się, że to będzie moneta, którą sprzedasz i później kupisz sobie dom. W Hiszpanii. O, Hiszpanii. proszę, dziękuję. A proszę. Trochę się stresuję właśnie, ale no, to musimy grać w coś, tak? Tak. Więc... Dobrze. Oki, Dobra. to kto zaczyna? Kto chce być pierwszą wróżką? Okej, ja spróbuję. Dobrze. Okej, i ja wróżę ciebie czy tobie? Tobie, jak wróżę poprawnie? komu czemu? Ja- Nie dopełniasz tylko datyw, celownik. Celownik, więc ja wróżę tobie. Tak, wróżę i Tobie. Dobrze. Marlenie, ja wróżę Marlenie. Tak. Celownik jest bardzo rzadkim przypadkiem, więc... ale jest. Marlena, właśnie los mi trochę poprowadził Dobrze. do tych kart konkretnych. Aż się boję. Więc mamy, myślę, że przyszły rok będzie dla Ciebie okres, kiedy świat otworzy się przed Tobą, tak? Że widzisz po prostu wszędzie jakieś kolejne pogórki do pokonania. Wyzwania do pokonania. Pagórki albo górki, dobrze. Górki do pokonania, tak, albo jakieś wyzwania, ale Tak. na przykład będzie moment, kiedy chcesz występować w teatrze. O, wow.
Po prostu znikąd myślę, że właśnie śniło mi się, że chciałeś po prostu wziąć udział w takim przedstawieniu. Nadejdzie moment wątpienia, wątpliwości. Wątpliwości, o wow, Kiedy bardzo dobry czujesz, polski. że jesteś trochę uwięziony, czy nie masz wyboru, że jesteś, że utkwiłeś, Tkwisz, bardzo dobrze. tkwisz, Tak. ale potem po prostu trzeba wysłuchać, nie wiem, wysłuchać śpiewu ptaków, Tak. zwrócić uwagę na naturę, na przyrodę i nabierać się siłę, czy jak? Nabrać siły. Tak. Nabrać w taki sposób, życie daje ci skrzydeł, czy dodaje Dodaje ci skrzydeł. ci, życie dodaje ci skrzydeł w taki sposób. To... No super, ale mega. Może Dziękuję, być. dobra wróżko. O, Dziękuję. Okej. Dobrze, Abi, w przyszłym roku myślę, że William przemieni się w księcia na białym rumaku i będzie, zobacz, Wow. i będzie zabierać Cię wszędzie tam, gdzie tylko zechcesz i nawet różne dziwne przeszkody okażą się kolorowe jak tęcza. Pięknie, okej. Następnie Dobrze. będziesz bardzo dużo czytać różnych książek w języku polskim. Super, O, oczywiście. świetnie. Będzie mój rok, będzie Tak. mój czas. Ale po polskim od czasu do czasu będziesz też chodzić sobie na imprezki. Naprawdę. O, świetnie. Od czasu do czasu, tak. Musimy. Tak. Wspaniale. I ostatnie, ale nie ostatnie, least but not last, last not but least. O, Aha. super. Ostatnie, ale nie ostatnie. W zajęciach języka polskiego, na zajęciach języka polskiego, dzięki mojej magii i czarom, abracadabra, sezamie, otwórz się, w końcu poznasz w ogóle tajniki polskiej gramatyki. Wow! To pięknie, naprawdę, jest najlepszy, naprawdę gra. To jest po Pięknie. prostu Twój rok. O Ale twoje. super. Okej, czuję, naprawdę. Ja czuję, jak to będzie. Okej, ostatnie jest o Willa. Więc Will. Okej. To brzmi przyszłym już roku. poważnie. W przyszłym roku nie będziesz pewna o twoje kierunek, Okej. więc jest to. Nie będziesz pewna, Okej. Tak, tak? nie Ale będziesz pewny. pewne o twoje kierunek. Jestem czarownicą, więc to może nie jestem pewna. Pewne o twoje kierunek. Tak. Okej. Ale twoja głowa będzie bardzo miały światło. Bardzo dobrze, Bardzo super. miałe. Jeszcze raz? Może być bardzo małe światło albo światełko. Światełko. Tak, będziesz. Będziesz zarealizować? He realize. Ale będzie realizować? Tak, on będzie. Będziesz realizował. Tak, jest trudne, Tak. że już masz każdy składnik. Okej. Składniki? Więc to nie realizował, tylko to będzie you realized, tak? Tak, Czyli tak. zdasz sobie sprawę, Aha, to w inną stronę. Tak. Zdasz sobie sprawę, że masz Zdasz. każdy składnik. Zdasz. tak, Okej. że już on ma Wszystkie składniki? tak, Okej. składniki, że potrzebujesz Tak. na twoje następne przygodę. Wow. Twoja następna przygoda będzie przez książkę. O, Bardzo przez dobrze. książkę, wow. Może napiszesz e-booka. No. Dziękuję teraz za mam wspaniałą wróżbę i pomysł w ogóle. Tak. I Ale nadzieję. ale widzę. Will. Ona to wywróżyła z kart, to się sprawdza. To jest tak jak tarot. Naprawdę, ale widzę Zobacz, teraz. Widzisz? No. Jest, tak, dobrze. Ale książkę super gra. A mówisz bardzo dobrze po polsku. Abi mówi bardzo dobrze po polsku. Tak, więc Ty to mówisz jest... rewelacyjnie po polsku. Tak, I bardzo więc- dobrze, bardzo no. dobrze. Malena jest najlepszy teacher ever. Tak, i zachęcamy tak, oczywiście tak, innych mamy. do zapisania się Tak. na zajęcie, na Tak, lekcje. zapraszam. No. Jeśli No. macie ochotę, zapraszam na zajęcia indywidualne bądź grupowe, jak kto woli. Wszystkie zajęcia są prowadzone online. No, Tak. jest super. Bardzo dziękujemy Ja Marlene. również dziękuję. Malena. Nie tylko za ten polski, też za przede wszystkim za przyjaźń, tak? I Tak. gościnność, tak? Bardzo jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni. Proszę, proszę. Ale ponieważ mam dla Was, i to jest coś bardzo malutkiego.
O, jak miło. To jest dla Willa. O, to dla mnie? Dziękuję, Marlene. Abi, O, dziękuję. proszę. O. No, What does we it say? We I read. speak Polish. What's your superpower? O, super.